Siemanko, dzisiaj zajmiemy się rozwiązywaniem kolejnych problemów. Jeśli chcecie zobaczyć, co na dzisiaj przygotowałem, to zapraszam do oglądania. Dzisiaj zajmiemy się wszywaniem kółka w kółko. Jest to dość trudne przeszycie. Potrzeba sporo wprawy, żeby to wykonać estetycznie i żeby się nic nie marszczyło. Pierwsze kółko ma wymiary w okolicach 12 na 12 cm, a drugie w okolicach 10 na 10. To są wymiary przy zapasie na szef na 5 mm. I będę wszywał to kółko na skaju, ponieważ jest to najbardziej problematyczny materiał, jeśli chodzi o wszywanie kółka w kółko. Najwięcej pojawia się tu zmarszczek i jakichś nierówności. Przy tkaninie jest troszkę łatwiej. Mniejsze kółko to jest otwór, który musimy wyciąć w tkaninie, a większe kółko będziemy wszywać w otwór. Kółko jak i otwór musimy wyciąć bardzo dokładnie. Każda jakaś nierówność wymiarowa spowoduje później, że będzie nam się marszczyło, albo w ogóle zostanie nam za dużo materiału. I teraz przechodzimy do maszyny. Pokażę Wam, jak wszyć to duże kółko w ten otwór. Pierwsza wskazówka: nie wszywamy tego w ten sposób, ponieważ jak my zaczniemy tutaj doszywać, to na końcu nie będziemy mieli miejsca, żeby przeszyć maszyną, ponieważ ta tkanina będzie nam się zawijała tu na krawędź. No i po prostu nie będzie dojścia. Więc musimy zrobić to w ten sposób i zawijamy. I tutaj podkładamy kółko. Jest to trudne przeszycie. Mamy całkowicie odwrotne łuki i musimy teraz bazować głównie na tym, żeby krawędź stopki szła wzdłuż krawędzi otworu. Musimy się starać, aby cały nasz szef przebiegał pół centymetra od krawędzi kółka. I to jest wszystko, na czym możemy bazować przy wszywaniu takiego elementu. Na pewno przyda się tu pozycjoner, który nam trochę zahamuje długość tych przeszyć, ponieważ możemy przeszywać po jednym oczku i cały czas obracamy materiał i staramy się dokładać krawędź do krawędzi. Długość ściegu też na pewno tutaj dość krótka, ponieważ im damy dłuższą długość ściegu, tym szybciej nam się będzie przesuwało i będzie nam trudniej zgrać te dwie krawędzie ze sobą. Na samym czubku, żeby się równo schodziło, mały rygiel. I teraz po oczku albo po dwa musimy oceniać cały czas sytuację, czy możemy sobie pozwolić na dwa oczka, czy na jedno nawet. Jak widać, powoli zbliżam się do końca.
przypadku Skyu jest to na pewno najtrudniejsze do wykonania. Najszybciej na nim widać jakiekolwiek mniejsze lub większe zmarszczenia. Duża szansa jest, że te zmarszczki powstaną nam już na samym końcu, jak będziemy kończyli to kółko. Może nam zostać milimetr lub dwa, albo kółka, albo tego drugiego materiału. No i będziemy musieli minimalnie dociągnąć. Przy tkaninach zazwyczaj jest to całkowicie niewidoczne, natomiast przy Skyu może minimalnie być widać taką nierówność. Zależy, czy później to jeszcze podklejamy pianką, czy naciągamy. To wszystko da się jeszcze zniwelować. Musimy na pewno pilnować, żeby te krawędzie jak najbardziej się schodziły. Na dzisiaj to by było już wszystko. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału. Mile widziana łapka, udostępnienie, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!